Siema, tu Wahacz. Zapraszam na test flagowego SUV-a Lexusa, czyli RX-a. Do jazdy dostałem samochód w podostrzonej wersji F-Sport Design, a także z hybrydą plug-in 450h+. Zatem mamy tutaj propozycje dla osób, które poszukują bogato doposażonego egzemplarza, ale nie ekstremalnie bogato. Mówię tak, ponieważ w ofercie RX-a mamy powyżej testowanej wersji dwie propozycje. Pierwszą z nich jest Omotenashi, gdzie dostaje się bogatsze wyposażenie, zawierające chociażby adaptacyjne zawieszenie, też adaptacyjne światła LED Blade Scan czy kamery 360 stopni. Część rzeczy z Omotenashi do F-Sport Design można dokupić, część nie. Testowana odmiana wyróżnia się za to stylistyką, która, tak jak wspominałem na wstępie, zyskała dynamicznie wyglądające przeprojektowane zderzaki z większą ilością ciemnych elementów. Też przyciemnione zostały felgi i moim zdaniem F-Sport prezentuje się lepiej niż zwykłe odmiany. Chcąc mieć w testowanym modelu i topową moc i wyposażenie, zdecydować się trzeba na wersję nazwaną F-Sport Performance. Tam także dostaje się jeszcze mocniejszy układ hybrydowy bez możliwości ładowania z gniazdka o oznaczeniu 500H. No ale pociąga to za sobą koszty, bo testowana konfiguracja kosztuje od 439 900 zł, a F-Sport Performance to już okolice $500 000. W każdym razie, obojętnie jaką wersję Lexusa RX się wybierze, dostanie się według mnie ciekawie zaprojektowanego SUV-a i producentowi należą się brawa za to, że chociaż już poprzednia generacja miała ostry design, to następcy udało się utrzymać ten styl i zarazem nie przeholować z ostrością. Przy czym fakt zostaje, że nie będzie to model wizualnie dla każdego. W wersji F-Sport Design różne kolory lakieru metalik nie wymagają dopłat. Nic ekstra, nie trzeba płacić także w testowanej odmianie za zmianę kolorystyki kabiny. Można wybrać jasne skóry albo ciemną, która moim zdaniem do F-Sport pasuje najlepiej. Wnętrze ma ładny projekt, nie za nudny, też nie przekombinowany. Trudno jest mi się do niego przyczepić. Dobrze jest także pod kątem jakościowym. W górnych częściach deski rozdzielczej czy drzwi mamy miękkie materiały, ładnie wyglądające i też przyznam nadspodziewanie miłe w dotyku, takie gładkie. Są też wstawki ze skóry na drzwiach, chociażby tutaj to całkiem spore. Też podłokietniki są obszyte skórą i odpowiednio zmiękczone. Najbardziej problematycznym fragmentem jest tunel środkowy. Tam nie mamy takiej klasycznej fortepianowej czerni, ale wciąż, pomimo że z pewnym wzorkiem, jest połyskujący materiał, który łapie różne rysy, odciski palców, więc to może być długoterminowo najbardziej problematyczny element. Poza tym, jeśli chodzi o wykonanie detali, to żadnych zastrzeżeń nie mam. Tak samo do spasowania nic nie wydawało niepożądanych dźwięków, więc z minusem tutaj, ale ogólnie jakość RX-a zasługuje na wysoką ocenę. Wariant 450h w przypadku Lexusa RX oznacza wolnossącą benzynę pod maską pojemności 2,5 litra wspartą układem elektrycznym, który zapewnia łączną moc samochodu wynoszącą 309 koni mechanicznych przy napędzie na 4 koła. Mamy także akumulatory o pojemności 18,1 kWh, które mnie przy jeździe miejsko-podmiejskiej z prędkościami do 100 km na godzinę pozwalały pokonać na prądzie około 50 km. Biorąc pod uwagę, że test przypadł na warunki zimowe z temperaturą w okolicach 0 stopni, to przy letniej pogodzie można spodziewać się, że deklarowany przez producenta zasięg około 70 km nie jest oderwany od rzeczywistości. Hybrydowy RX ma mocne silniki elektryczne. Na przedniej osi generuje on 184 konie, a na tylnej 55, zatem nawet mocniej wciskając gaz, silnik spalinowy nie jest wybudzany i trzeba z grubsza mieć prawy pedał w podłodze, aby benzyna musiała się odpalić. Jazda przy obecnej energii w akumulatorach nie odbiega od wrażeń z podróży elektrykami, jest płynna i przewidywalna. Po wyczerpaniu się baterii Lexus RX zaczyna zachowywać się tak jak zwykła hybryda i wtedy także na płynność jazdy nie mogłem narzekać. Jest w tym zasługa po pierwsze tego, że zawsze trochę energii zostaje i czuje się nieraz lekką wstępną reakcję, którą zapewniają silniki elektryczne. Przy czym nie jest ona jakaś bardzo wyraźna i ogólnie szybko benzyna wkracza wtedy do akcji. To znaczy można pewne dystanse pokonywać tylko na prądzie, ale głównie utrzymując prędkości miejskie albo tocząc się w korkach. Przy wyższych prędkościach już nawet lekkie wciśnięcie gazu wybudza silnik spalinowy. Benzyna jest połączona w RX-ie z bezstopniową przekładnią ECVT, która także wpływa na płynność, ponieważ silnik jest wkręcany na obroty bez szarpnięć i też swoją drogą szybko, zatem poczucie dostępności dynamiki jest odpowiednie jak na katalogową moc samochodu. Lexus nie bawił się tutaj w żadne programowanie symulacji fizycznych biegów i w trakcie przyspieszania zdarzają się momenty, gdy silnik pracuje na jednostajnych obrotach, też ich spadek po puszczeniu gazu zdradza, z czym mamy do czynienia.
Nawet jeśli ktoś nie jest fanem takiej charakterystyki, to nie powinna ona być szczególnie tutaj dokuczająca ze względu na dobrą kulturę pracy silnika i też jego wyciszenie. Mamy solidną pojemność w RX-ie i 4 cylindry, co sprawia, że wrażenia akustyczne są moim zdaniem wyraźnie lepsze niż w przypadku układów hybrydowych sprzęgniętych z np. 3-cylindrowymi turbobenzynami. A nawet względem jakichś silników 1.6 czy 2 litry dźwięk jest trochę gładszy. Tak samochód przyspiesza od 0 do setki. A tak od 90 do 140 km na godzinę. Osiągi auta są bardzo dobre i sprawiają, że podczas przyspieszania nie trzeba specjalnie długo czekać, aby osiągnąć pożądaną prędkość, co zmniejsza odczuwalność braku fizycznych biegów. Jednak wciąż dźwięki są mniej przyjemne niż w przypadku aut z tradycyjnymi przekładniami. Normalnie jeżdżąc nie zwracało to mojej uwagi, podczas częstszego dynamicznego przyspieszania wycie silnika już daje o sobie znać, ale jako że Lexusa RX nie postrzegam jako samochodu sportowego, tylko krążownika drogowego z odpowiednim zapasem mocy, to taka charakterystyka jest dla mnie ok. I też patrząc na dynamikę samochodu przyznam, że nie widziałbym sensu dopłacania do topowego układu 500H+. Tam dostaje się tylną oś skrętną, silnik 2,4 litra turbo, 6-biegowy automat i moc 371 koni mechanicznych, ale ze zwykłą hybrydą, a nie pluginem, zatem wrażenia są na pewno bardziej sportowe. No ale rodzi się pytanie, czy ten sport jest tutaj właśnie potrzebny i osobiście, gdybym nie chciał ładowania z gniazdka, to zdecydowałbym się bardziej na bazową hybrydę 350H o mocy 250 koni. Jeśli jednak ktoś wybierze plugina, to będzie mógł go ładować prądem zmiennym przy pomocy kabla typu drugiego z mocą do 6,6 kW, zatem bez szału jak na tę półkę cenową, ale przy jakiejś nieogromnej pojemności akumulatorów, okolice 3 godzin, aby naładować auto do pełna z wallboxa brzmią rozsądnie. RX oferuje także tryb wzmożonego doładowywania akumulatorów przez spalinowca, ale nie ma to moim zdaniem za bardzo sensu. Gdy jest on wyłączony, czasami benzyna i tak trochę popracuje, aby uzupełnić energię, ale nie są to etapy ze wskakiwaniem na wysokie obroty, a bardziej dyskretne. Przy pustych bateriach w Warszawie uzyskiwałem średnie spalanie w okolicach 6,5 litra na 100 km. Na zwykłych drogach poza miastem wyniki oscylowały wokół 6-6,5 litra, a na ekspresówkach 8-8,5 litra i właśnie jazdę w trasie uznaję za optymalne środowisko dla RX-a. W mieście jednak jego gabaryty mogą gdzieniegdzie dokuczać na ciaśniejszych przestrzeniach. Mam tutaj na myśli 489 cm długości i 182 cm szerokości. Tym bardziej, że jak to zazwyczaj bywa, taki tutaj designerskie nadwozie utrudnia trochę jego wyczucie, chociażby poprzez wyraźnie opadające szyby. Kamery 360 stopni wprowadzane przez pakiet Tech oferują naprawdę dobrą, chociaż nie jakąś wybitną jakość, biorąc pod uwagę cenę samochodu, no i też uważam, że powinny pojawiać się one zdecydowanie wcześniej w standardzie. W trasie testowany RX zachowuje się za to bez zarzutu. Mamy w nim dający dużą pewność prowadzenia układ kierowniczy z wygładzonymi reakcjami, ale bez żadnych odczuwalnych luzów czy opóźnień. W połączeniu z wyraźnym oporem stawianym przez kierownicę, styl prowadzenia jest moim zdaniem odpowiedni jak na takiego dużego SUV-a. Zawieszenie zestrojone jest w umiarkowany sposób, zapewniając stabilność i nie maksymalnie płynne, ale sprawne wybieranie nierówności. Wszystko zależy tutaj od indywidualnych preferencji, ale dla mnie Lexus osiągnął w testowanym modelu dobry balans. Ekran środkowy w Lexusie RX zawsze ma 14 cali i jego dolna część poświęcona jest panelowi klimatyzacji. Ta część jest całkiem spora, dzięki czemu wszystkie przyciski są odpowiednio duże. Mamy też fizyczne pokrętło do zmiany temperatury czy odparowywania szyb, więc jest to moim zdaniem podobne, jeśli chodzi o wygodę rozwiązanie, niż jakby był taki tradycyjny fizyczny panel. Mamy także w tej dolnej części ciemnej wyzwalanie skrótów, gdzie chociażby można wyłączyć łatwo asystenta prędkości ISA. Mamy też kilka innych rzeczy, które można sobie tutaj w łatwy sposób przełączać, zwłaszcza związanych z asystentami bezpieczeństwa.
Na górze może wyświetlać się albo oprogramowanie Lexusowe, albo wskazanie Android Auto i Apple CarPlay. Łączność jest bezprzewodowa i też stabilna. Brakuje za to dedykowanego przycisku do wyjścia z tego, aby przejść do tego, co przygotował Lexus. Trzeba się trochę naklikać, a też nawet moim zdaniem cała belka, która byłaby cały czas obecna przy Android Auto czy Apple CarPlay, byłaby moim zdaniem rozsądna. Miejsca na pewno by starczyło. Tak samo brakuje możliwości podziału ekranu przy Lexusowej nawigacji, tutaj jakieś wskazania systemu audio, czy coś w tym stylu by się przydały. Na szczęście te skróty z lewej strony pozwalają ułatwić przełączanie się po najważniejszych modułach. Mamy też ustawienia związane z działaniem samochodu. Wiele rzeczy można tutaj dostroić, a też mamy dobrze zagospodarowaną przestrzeń, że te nadrzędne kategorie pozostają z lewej strony. Jest tego sporo, więc trzeba się przyklikać i chwilę na to poświęcić, no ale jak się to zrobi raz, no to powinno być ok. Sprawność działania, tak jak widzicie, też jest dobra, więc ogólnie mnie z tego systemu korzystało się bezproblemowo. Zegary są w pełni elektroniczne i można sobie ustawiać w nich widoki. Znaczy mamy 3 kompozycje do wyboru, w przypadku których można sobie dostrajać to, co będzie się pojawiało na środku. Można też zmieniać to, co będzie z prawej strony i z lewej. Są wszystkie te najważniejsze wskazania, a dzięki temu, że można je sobie zmiksować i później przełączać się tylko pomiędzy nimi, jest to funkcjonalne rozwiązanie. Na kierownicy mamy fizyczne przyciski, ale z warstwą dotykową. Po przyłożeniu palca do któregoś z nich pojawiają się na zegarach informacje, co on aktualnie może zrobić, a chociażby krzyżak może robić różne rzeczy, ponieważ mamy też przycisk na dole, który na przykład z prawej strony przełącza albo działanie tego krzyżaka na sterowanie zegarami i położeniem wyświetlacza head-up, albo na modyfikację aktywnego tempomatu. Z lewej strony mamy sterowanie systemem audio, ale też albo może górna strzałka przechodzić do modułu telefonu, albo można zmieniać źródło dźwięku. Wymaga to trochę więcej uwagi i przyzwyczajenia na początku, ale biorąc pod uwagę, że dzięki temu przy sporej ilości rzeczy, które można tutaj dostroić, ilość tych przycisków nie jest przeładowana i jest to moim zdaniem logicznie ogólnie zaprojektowane, to oceniam to rozwiązanie neutralnie względem takich zwykłych przycisków tutaj podpisanych na sztywno. Najwygodniej podczas jazdy obserwować, co się dzieje z przyciskami, można na wyświetlaczu przeziernym. Niestety w testowanej odmianie nie jest on w standardzie. Wymaga dopłaty 15 000 złotych za pakiet Tech. W jego ramach wchodzi też kamera szerokokątna. Mamy też asystentów bezpieczeństwa dodatkowych i ambientowe oświetlenie, no ale wciąż jest to bardzo duża kwota. Z niestandardowych pod kątem ergonomii rzeczy w RX-ie wymieniłem także klamki, ponieważ nie mamy tutaj czegoś, co się ciągnie, tylko wystarczy nacisnąć przycisk i już drzwi się otwierają. Też w sytuacji awaryjnej można tą klamkę pociągnąć dwukrotnie, wtedy drzwi się otworzą, no ale jeśli wszystko jest ok, no to nie ma takiej potrzeby. Na zewnątrz także wystarczy nacisnąć przycisk i przyznam, że jest to trochę przyjemniejsze rozwiązanie niż ciągnięcie za klamkę, chociaż też żadne ergonomiczne trzęsienie ziemi to nie jest. Jeśli już odchodzimy od standardu, to wolę coś takiego, co zastosował Lexus, niż modne obecnie klamki chowane w drzwiach. Jeśli chodzi o zdolności ładujące, to z przodu mamy 2 USB-C, a trochę niżej są kolejne USB, tym razem jedno w standardzie C, drugie A. Jest także złącze 12V oraz indukcyjna mata, więc z ładowaniem problemów być nie powinno. Drugi rząd siedzeń do dyspozycji ma 2 dodatkowe USB-C. Wszystkie USB występują w RX-ie w standardzie, a ładowarka indukcyjna nie jest dostępna wyłącznie w bazowej odmianie. Ogólnie wersji wyposażeniowych testowanego modelu jest aż 7, a różnica cen pomiędzy najskromniejszą i najbogatszą to około 150 000 złotych. W podstawie dostaje się zwykłą hybrydę, którą zresztą zestawić można też z innymi wersjami poza F-Sport Performance. Tam również pod maską siedzi silnik benzynowy 2,5 litra, ale ze słabszym układem elektrycznym bez ładowania z gniazdka o nazwie 350H. Dostaje się do dyspozycji 250 koni, ale zarazem ma się 30 000 oszczędności w kieszeni, więc można to rozważyć. Pod kątem wyposażenia to wzbogaca się ono dosyć płynnie wraz z kolejnymi półkami i dopiero Omotenashi i F-Sport Performance oznaczają konkretny skok, ale to też pociąga za sobą sporo dodatkowego wyposażenia i niektórych decyzji, przyznam, tutaj nie rozumiem. Zwłaszcza braku nawet w opcji w testowanym F-Sport Design adaptacyjnego zawieszenia, które przy, zgodnie z nazwą, usportowionej odmianie mogłoby być interesującym część klientów dodatkiem. Tak samo adaptacyjne światła LED występują od wersji Omotenashi, a w tańszych ich nie ma i kropka, co przy ogólnej cenie zakupu samochodu jest moim zdaniem nieporozumieniem.
Na szczęście to jedyne takie dziwne decyzje Lexusa, które zobaczyłem w cenniku, a poza tym wyposażenie jest rozsądnie pogrupowane, także jest możliwość do F-Sport Design zamówić wspominany pakiet Tech, który pod kątem technologicznym uzupełnia kilka braków. Już w podstawie dostaje się rozsądny poziom, zatem trudno jest mi tutaj wskazać jakąś wyraźnie optymalną finansowo wersję, po prostu w zależności od tego, ile kto ma pieniędzy, niech wybierze tą, na którą może sobie pozwolić. Wystrzegałbym się tylko osobiście odmiany najbardziej podstawowej, bo jednak wciąż mamy tutaj do czynienia z wyjściowo drogim autem i zasługuje ono na trochę lepsze wyposażenie. Z kolei o Tenashi czy F-Sport Performance są już propozycjami odczuwalnie mniej zdroworozsądkowymi niż reszta pozycji w cenniku. Egzemplarz testowy doposażony w pakiet Tech nie otrzymał za to panoramicznego dachu kosztującego 8500 zł, a innych pojedynczych elementów płatnych ekstra do niego nie przewidziano w takim azjatyckim stylu projektowania cenników i łączna cena auta widocznego na nagraniach wynosiła 454 900 zł. Rozsądnym wyposażeniowo, ale wyraźnie tańszym wyborem może być druga od dołu wersja Business z bazową hybrydą za około 360 tysięcy złotych. Takiego RX-a można mieć także za 4068 zł netto miesięcznie w leasingu operacyjnym w ofercie partnera WH TV firmy Carlis Polska. Rata taka możliwa jest przy 20% wpłacie własnej, 4-letnim okresie leasingu i wykupie końcowym 30%, a widzowie kanału wpisując na stronie WH Free mogą mieć darmowy transport wybranego auta. Link do oferty umieściłem w opisie filmu. Wybierając w RX-ie dekoracyjne oświetlenie dostaje się na drzwiach, także na desce rozdzielczej, to jest najbardziej efektownie wyglądający segment, a także mamy podświetlenie tunelu środkowego, można modyfikować kolorystykę, są barwy przygotowane przez producenta, jest ich trochę, albo można sobie samemu wybrać z takiego zestawu kolorów ten, który nas najbardziej interesuje. Można też modyfikować niezależnie intensywność świecenia poszczególnych stref. Instrumenty pokładowe już niezmiennie podświetlone zostały na kolor biały, czytelny i dobrze komponujący się z różnymi barwami, które można sobie wybrać w menu. Jeśli chodzi o kompletność podświetlenia, to nie ma żadnych braków. Przednie światła w testowanym Lexusie mają dosyć prosty, ale zarazem wyrazisty i pasujący do projektu nadwozia wzór. Wszędzie na froncie mamy LEDy. Tak samo jest z niewielkimi kierunkowskazami w bocznych lusterkach. Z tyłu znaleźć można świetlną listwę oraz przyjemne dla oka detale w światłach po bokach. Ogólnie RX nie ma żadnej ekstrawagancji, jeśli chodzi o oświetlenie, jak na tę półkę cenową, ale zarazem całość wygląda moim zdaniem bez zarzutu. Tak jak wspominałem, do F-Sport Design nie można zamówić świateł Blade Scan, których adaptacyjność polega na pionowym wycinaniu fragmentów wiązki poprzez obecność niezależnie działających segmentów. Oznacza to, że w testowanym egzemplarzu dostaje się zwykłe LEDy umieszczone w soczewkach, które gwarantują dobrą moc świecenia i też precyzję odcinania obszaru jasnego od ciemnego poziomo, ale biorąc pod uwagę cenę samochodu, i tak Lexusowi należy się duży minus za takie ograniczenie dostępności w RX-ie świateł Blade Scan. Na tylnej kanapie, po ustawieniu przedniego fotela pod siebie, na nogi mam taki bardzo duży zapas wolnej przestrzeni. Nad głową jest trochę gorzej, ale wciąż ok, ponieważ nawet konkretnie się prostując, od podsufitki dzieli mnie taki bezpieczny margines. Tunel środkowy w testowanym modelu jest w niewielkim stopniu wystający. Na tylnej kanapie obecnie jest rozkładany podłokietnik w wersji bardziej wielofunkcyjnej. Mamy także regulację kąta pochylenia oparć. W bagażniku do dyspozycji dostaje się 612 litrów pojemności z nieprzesadnie wysokim progiem jak na auto tego typu. Mamy także bardzo dużych rozmiarów otwór oraz regularne kształty. Po bokach z obu stron mamy rozkładane haczyki, ale więcej rzeczy dzieje się z lewej strony, ponieważ tam ponadto jest złącze 12V, a także przyciski, dzięki którym można w łatwy sposób złożyć oparcia tylnej kanapy. Pod podłogą w testowanym egzemplarzu jest jeszcze kilka skrytek. Po złożeniu drugiego rzędu siedzeń dostaje się podłogę bez wyraźnego uskoku, jedynie z lekko unoszącymi się oparciami. Podsumowując, Lexus RX to auto, które wygląda efektownie z zewnątrz, ale poza tym ma moim zdaniem bardziej tradycyjny, taki spokojny charakter, co widać chociażby w sposobie prowadzenia nastawionym na bezstresowe pokonywanie kolejnych kilometrów. Też w silniku, bo pomimo dużej papierowej mocy, hybryda plug-in ma płynny sposób przyspieszania i nie zachęcała mnie jakoś do ostrej jazdy. W sposobie obsługi pewnym udziwnieniem są przyciski na kierownicy, ale też nie jakimś dużym i to by było na tyle. Ogólnie ergonomia jest dobra. Biorąc to wszystko pod uwagę, dostaje się samochód, którym naprawdę przyjemnie mi się jeździło i jakieś bajery nie są potrzebne, abym miał takie odczucie.
Osobiście tylko przeznaczając na ten model więcej pieniędzy, zastanowiłbym się nad rezygnacją z plugina, bo wymaga on dużej dopłaty i jeśli nie miałbym naprawdę możliwości wykorzystać potencjału wynikającego z ładowania, to pewnie poszedłbym w podstawowy silnik i lepsze wyposażenie wersji Omotenashi, aby mieć chociażby na pokładzie adaptacyjne LEDy, bo ich brak w niższych odmianach mocno dokuczałby mi w aucie tej klasy. I to wszystko, co przygotowałem o Lexusie RX. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. A jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!